A dzień dobry podróży. My gdzieś na stacji benzynowej w okolicy Dobroczyna. Z Hajduszoboszlo już wyjechaliśmy dzisiaj rano. Mamy 2,5 godzinki jazdy. Jedziemy do miasta, które koniecznie chcielibyśmy Wam pokazać. Dzisiaj nagrywam telefonem, jak widać, bo nie mam przy sobie kamery, więc musi to jakoś taka wystarczyć. A dzisiaj jedziemy sobie do Budapesztu na jedną dniówkę. Zostaniemy tam sobie na noc i jutro wracamy do domu. Dlatego też zapraszam do oglądania. No i co? My już wjeżdżamy do Budapesztu. Godzina 12:20. Jeszcze jakieś tam 30 minut, zanim dojedziemy w odpowiednie miejsce, gdzie chcemy sobie zaparkować. I pierwsze pójdziemy pewnie na ten Zamek Królewski, no bo to jest takie w sumie najważniejszy punkt, który koniecznie trzeba zobaczyć. No już widać, że tak w Paryżu też można lot balonem sobie zrobić. Ciekawe, ile to kosztuje. No to co, w pierwszej kolejności mieliśmy być na zamek, ale w sumie od innej strony nam się zaparkowało. Kościół Macieja. Bardzo piękny wzgórze. Zaraz obok jest ten dom rybacki. Przejdziemy w sumie jakby od drugiej strony, tam w stronę tego Zamku Królewskiego. 40-stopniowy upał niestety daje siwe kości. Idziemy kupić jakiś magnes, bo akurat jesteśmy koło biura turystycznego. Chwila cienia. Wiecie co? Jest tu tak gorąco, że masakra. Ze 40 stopni leje się ze mnie jak ze świniaka. Więc chyba zrobimy tak, że ja Wam w sumie tutaj troszkę ponagrywam. Wrzucę Wam później narrację pod to wszystko, co tutaj można zobaczyć. A Wy sobie ocenicie, czy warto, czy nie warto. Dlatego też zobaczycie mnie dopiero na końcu filmu. Cześć! Przede wszystkim nie dom rybacki, a baszta rybacka. XIX-wieczna twierdza z 7 wieżami widokowymi oraz kawiarnią na tarasie. To jest właśnie to miejsce, w którym możecie zrobić wspaniałą pamiątkę fotograficzną właśnie z Budapesztu. Później na placu między kościołem Świętego Macieja a basztą rybacką znajdziemy piękny pomnik Świętego Stefana I, który pierwszą świątynię w tym miejscu fundował już w XI wieku. Kościół Najświętszej Maryi Panny, albo jak kto woli, kościół Macieja. Nazywany też budzińską świątynią koronacyjną. Znajduje się w Budapeszcie i jest to jeden z najważniejszych i najbardziej znanych kościołów węgierskich. Początki świątyni sięgają aż XIII wieku, kiedy służyła niemieckim mieszczanom jako kościół parafialny. Szybko rosło jego znaczenie. Koronował się w nim król Karol Robert, a Maciej Korwin brał ślub z księżniczką neapolitańską Beatrycze. Do dnia dzisiejszego pozostało kilka elementów pierwotnej budowli gotyckiej. Główny portal z 1370 roku, oratorium w południowej kaplicy oraz wieża południowa. Dzisiejsza konstrukcja powstała w XIX wieku i jest w dużej części rekonstrukcją lub całkowicie nową. Prace rekonstrukcyjne rozpoczęto w 1874 roku z polecenia króla Franciszka Józefa i trwały one do 1896 roku. Zdołano je zakończyć przed uroczystościami tysiąclecia państwa węgierskiego. Budowli nadano styl neogotycki, starając się przywrócić dawny wygląd. Z takich jeszcze ciekawszych informacji na temat tego kościoła jest to, że w czasie oblężenia Budapesztu w latach 1944 do 1945 kościół mocno uległ zniszczeniu. Spłonął dach, część ścian zawaliła się. Niemieckie wojska używały wnętrz jako kuchni polowej, a zdobyczna Armia Czerwona jako stajnię i latrynę. Powojenny stan obiektu był tak zły, że nowy komunistyczny rząd rozważał jego rozbiórkę. Ostatecznie jednak w 1964 roku ruiny zabezpieczono, a w 1951 roku rozpoczęto odbudowę. No i w końcu najważniejszy punkt naszej wycieczki. Zamek Królewski w Budapeszcie. Jest to kompleks pałacowy znajdujący się na wzgórzu zamkowym, będący przez wiele wieków siedzibą władców Węgier. Jego początek sięga XIV wieku, kiedy to na dzisiejszym wzgórzu zamkowym z inicjatywy księcia Slowonii Stefana powstał pierwszy zamek. Budapeszt należy do tych miast, z których na pewno wrócicie z niezapomnianych wakacji. Piękne miasto, które naprawdę można docenić pod względem architektury. Wspaniałe budowle, piękne miejsca, bardzo fajne, ciekawe miejscówki na to, żeby przywieźć sobie piękne zdjęcia właśnie wakacyjne.
Dlatego też my polecamy to miejsce. Być w Budapeszcie i nie pojechać na tą słynną fontannę muzyczną, no to byłoby jakieś pewne kopanie. Idziemy zaraz z dziećmi poszukać jakiegoś placu zabaw. No i co? I wrócimy tutaj gdzieś z wieczorka, żeby zobaczyć, jak tutaj to wszystko wygląda wieczorową oczywiście porą, gdzie to wszystkie te ładne takie światełka są i muzyczka leci. Także będziemy się bawić. A wy co? A wy lądacie dalej! No to co, dzień dobry kochani, witajcie drugiego dnia. Co Pysio? Ścianka spinaczkowa. No to co, witajcie drugiego dnia. Mam nadzieję, że pierwszy dzień wam się oczywiście spodobał, że było fajnie, że coś wam pomogliśmy przy okazji zobaczyć, w jaki sposób się poruszać po tym mieście. Jedna ciekawostka, bo kurczę, my jak byliśmy na kempingu w Hajdúšo-Boszlo, cały czas się patrzę na siebie, nie patrzę do kamery, także nieprzyzwyczajony jestem do tego, więc będę, no, jakoś tam sobie radził. Cały czas jak byliśmy w Hajdúšo-Boszlo, mieszkaliśmy koło takiego pana, który nam twierdził, że parkingi w Budapeszcie są parkingami darmowymi. Wcale to nie jest prawda. Bardzo dużo automatów jest, oczywiście strefy są płatne, bardzo dużo automatów jest parkingowych, które... Biegnij, bawić się, biegnij! Które nie działają, więc trzeba sobie pobrać jedną z aplikacji takich parkingowych. My pobraliśmy aplikację, która się nazywa Easy Park. I dzięki temu aplikacja wykrywa strefy, w których po prostu się parkuje i na podstawie tego podajemy sobie kartę, oczywiście dodajemy, ale rejestrujemy się na numer telefonu i kurczę, bardzo szybko i łatwo płacimy. My wczoraj za cały dzień za parkingi zapłaciliśmy jakieś 50, może maks 70 zł. Łącznie tam było chyba około 5 godzin parkowania po całym mieście, bo myśmy się też przemieszczali. Niestety, przez to, że mieliśmy bardzo ograniczony czas, brakło nam czasu na to, żeby wejść gdziekolwiek do środka, więc nie korzystaliśmy oczywiście z tych płatnych miejsc, tylko korzystaliśmy z tego, co możemy zobaczyć za darmo. Na fontannie spędziliśmy gdzieś tak do 20:30 albo 20:40 i później przejechaliśmy sobie pod parlamentem, w miejscu, gdzie są te buty nad Dunajem, taki pomnik mały, i pojechaliśmy sobie na kemping. Kemping w centrum miasta, bardzo tani. Za nas, za 10 osób, jeden namiot, 2 samochody, wyszło nas 32 500 forint. To jest jakieś tam 380 zł, co uważam, że nie jest drogo, jeżeli mówimy o Budapeszcie. Jeżeli ktoś oczywiście chciałby sobie spędzić noc pod namiotem w mieście. Mimo że hałas miasta, ale da się jakoś tam wytrzymać. No i co? Dzisiaj postanowiliśmy, że spędzimy troszeczkę czasu z dzieciakami na placu zabaw jeszcze przed wyjazdem, na względ na to, że stąd trzeba liczyć jakieś 5,5, 6, nawet do 7 godzin, w zależności od tego, czy korki, czy nie korki. Bez butów? Dobra, biegnij. Czy korki są, czy nie korki, więc jakoś tam chcielibyśmy się wyrobić jeszcze przed północą do domu. No i co? My pewnie się, zanim wypuścimy ten film, zobaczymy się pewnie na dożynkach w gminnych moich z Foszowej. A dopiero później zobaczycie ten film, bo ja też sobie na tych dożynkach i też chcę to troszkę zrelacjonować. Dlatego też dziękuję za to, że byliście, za to, że oglądaliście. Fajnie było, nam się też bardzo podobało. Są tu wspaniałe miejsca do tego, żeby
No to wchodź szybko, dawaj, dawaj, dawaj. Są to naprawdę fajne miejsca do tego, żeby spędzić miło czas z całą rodziną. No i co? Zasubskrybujcie, polajkujcie, komentujcie jakimś miłym słowem. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku, cześć!